Nie wychodzę z domu, jak w jakimś więzieniu teraz człowiek się czuje. I co się stało? Nie wiem. To ze śliwką nie ma nic wspólnego. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja właśnie ten film nagrałam, ale ponieważ jeszcze mnie gardło nie boli, mam jeszcze siłę. Ta zima doprowadza mnie po prostu do szału. Nie wychodzę z domu, jak w jakimś więzieniu teraz człowiek się czuje jeszcze gorzej niż co, bo po prostu ja zamarzam, więc wolę nie wychodzić, wychodzę tylko tyle co z pumbą i wracam. To pomyślałam sobie, że ponagrywam troszeczkę. Mój mąż siedzi tam, sobie gra, też jest zadowolony, a ja ponagrywam i też będę miała materiał do wykorzystania na czarną godzinę. Zapraszam Was dzisiaj na nowości perfumowe. 4 zapachy, nie za dużo, ale przynajmniej sobie trochę o nich pogadamy. Zapraszam. Na sam początek chciałam z Wami pogadać o flakonie, który mam już w swojej kolekcji. Zdecydowałam się zostawić. Mówiłam Wam w ostatnich, że przyjdzie do mnie i zdecydowałam się jednak go rozpakować. Ja lubię tę serię Born in Roma, a to jest Purple Melancholic chyba się czyta, od Valentino. I to jest jego najnowsza propozycja. I powiem Wam szczerze, że to jest przepiękna śliwka z osmantusem i wanilią. I naprawdę zapach jest prosty, bardzo brzmiący owocowo. Niezwykle pięknie ta śliwka później się układa, bo ona niby jest owocowa, ale przez to, że jest tu wanilia i ten osmantus, wanilia dosyć mocno wyczuwalna, to jest to kompozycja taka bardzo sympatycznie kobieco letnia. Śliwka bardzo często jest ukazywana nam jako coś otulającego, jako coś zimowego, w jakiejś obecności czekolady, kakao i tak dalej, bardziej może też gourmandowym jakimś takim ujęciu, a tu jest w bardzo, bardzo letnim ujęciu, bardzo owocowym ujęciu, bardzo przypadł mi do gustu ten zapach. Uważam, że będę go nosiła latem bardzo chętnie. Oczywiście możecie go sobie zakupić też na sklepie, także zapraszam. A ja uważam, że nie żałuję, że mam ten flakon, biorąc pod uwagę inne nowości, to cieszę się, że zdecydowałam się na ten, a nie na co innego, co też miałam w planach, żeby kupić nawet w ciemno, ale grupa mnie trochę uratowała. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Natomiast naprawdę uważam, że Valentino Born in Roma Purple Melancholic to nie jest skażony zapach, to nie jest brzydki, dziwny, syntetyczny zapach. To jest bardzo dobrze skrojona śliwka na lato. Zdecydowanie. Naprawdę, ten osmantus dodaje tu takiej lekkości tej śliwce, owocowości, takiej słońca, można wręcz powiedzieć. Czego nie mogę powiedzieć o tym zapachu, bo o ile w Valentino faktycznie te lato czuć i wręcz tą śliwkę taką dojrzewającą na słońcu, to zapach, który się w nazwie wręcz ma słońce, nijak ma się do tego słońca moim zdaniem. Armani My Way Sunny Vanille. Rozczarowanie. To jest linia, którą ja bardzo lubię. To jest linia dla mnie taka właśnie grejpfrutowa, którą naprawdę bardzo lubię. Natomiast po pierwsze, początek jest niezwykle syntetyczny. I tutaj dalej ten ananas z tą bergamotką, bo tu nie ma grejpfruta, tylko jest ten ananas z bergamotką, który dla mnie wypada grejpfrutowo. Dla mnie one symulują grejpfruta. Ta cierpkość tego grejpfruta tu czuć, wszystko po prostu grejpfrut na samym początku, ale pierwsze uderzenie syntetyczności jest, później już nie. Później czekam na tą słoneczną wanilię. W ogóle czekam na to, żeby jakieś słońce tu się ukazało i nic. To jest po prostu
tuberoza, jaśmin, ale tu nie ma tej słonecznej wanilii. Ja tu absolutnie nie wyczuwam. Mało tego, jaśmin robi się mydełkowy i to bardzo silnie mydełkowy. Jak się zapach już ułoży, to jest on wręcz mdlący. Dla mnie My Way to jest coś bardzo, bardzo orzeźwiającego. To jest coś dla mnie chłodzącego latem. O tej wersji nie można tak powiedzieć, natomiast myślę, że z myślą o lecie został stworzony ten zapach. I mało tego, na tyle robi się mdlący i nijaki, że poszłam to zmyć. Także ta wersja nie przemawia do mnie w żaden sposób. Ale znowu, czy ona nie znajdzie zwolenników? Znajdzie. Znajdą się osoby, które się zakochają w tym zapachu. Na 100%. Ale nie ja. Jeżeli chodzi o najnowszy znowu Armani, tylko tym razem Power of You, chodzi o tę linię Because of You i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam tak, to nie jest zapach, który do mnie trafił, ale to jest zapach, który się spodoba i który trafi i który będzie letni must have niektórych. Po pierwsze, jeżeli kochacie marakuję, to ona tu jest na mnie cały czas. Na początku myślicie, że on przygasa, że jakby zaczyna się ulatniać, ale później jednak zaczyna po 2 godzinach jakby na nowo swoją projekcję i na nowo zaczyna Was uderzać po nozdrzach. Oprócz tej marakui ja czuję jeszcze wanilię. Piękną, słodką wanilię tańczącą z marakują. I to są 2 nuty, które tu czuję od początku do końca, cały czas. Zapach jest bardzo przyjemny, jest bardzo ładny, ale nie wibruje ze mną. To znaczy ja nie czuję tej energii, tej marakui, którą być może ktoś inny by poczuł. Dla mnie, owszem, jest to, uważam, zapach letni, bardzo przyjemny, ze słodką wanilią, ale nie ma tego, właśnie może przez tą wanilię, brakuje tego orzeźwienia. Ja uważam, że już bardziej letni, mimo wanilii, która tu jest i którą czuć, jest właśnie ta śliwka tu. Ten osmantus bardzo dobrze ten zapach uspokaja, tak jakby dodaje świeżości, a tu ta marakuja jest jak to marakuja, no, jak to słodki owoc, jeszcze dosyć zalepiony wanilią. Mimo wszystko on się spodoba. Moim zdaniem ten zapach trafi do większości. Powiem Wam jedno. On się trochę wyłamał, bo nie stworzył letniego cytrusowego na przykład, których mamy miliony zapachu, albo jakiegoś arbuzowego, który też już jest na rynku, czy czegoś bardziej rozwodnionego, świeżego, owocowego, mniej waniliowego, bardziej może też ulotnego. On jednak, ten zapach idzie trochę w innym kierunku i moim zdaniem znajdzie fanów, bo trochę jest inny. Ja nie chciałabym mieć flakonu tego zapachu, ale też nie powiem, że on mi nie zostanie w głowie. Myślę, że o tym zapachu będę pamiętała. I ostatni zapach, o jakim Wam powiem, to jest zapach jeszcze z 2025 roku, ale ja kupiłam flaszkę 50 ml i chciałam Wam o nim powiedzieć, bo kupiłam tę flaszkę testując zapach. No właśnie, może przejdźmy do tego. Mam na myśli Be My Plum od Montal. To jest zapach z 2025, wydany w 2025. I powiem Wam, że jak testowałam ten zapach, to po prostu mnie oszołomił. I ja teraz nie wiem, o co chodzi. On mnie zdobył tym, że był tak złożony, że za każdym razem, kiedy przykładałam swój nos do nadgarstka, czułam po pierwsze coś innego, a po drugie za każdym razem coś niesamowitego. Ja czułam taką bardziej, bo tu jest Be My Plum i czy się zasugerowałam tą nazwą?
Być może, i dlatego tak czułam, nie wiem. W każdym razie ja czułam jakby taką ciasto śliwkowe bardziej, ale to nie było w stylu gourmand mimo wszystko. Zapach był tak stworzony normalnie jak perfumy, nie jak coś gourmandowego, ciastowego, tylko z ciasta był taki puder jakby, wydźwięk pudru i była ta śliwka, która była taka jakby upieczona, nie taka soczysta. No i to trafiało do mnie mega. Tak mi się spodobało, że zamówiłam zapach. Przyszedł zapach. Użyłam go globalnie. I co się stało? Nie wiem. To ze śliwką nie ma nic wspólnego. To jest tuberozowy zapach, biało-kwiatowy. To nie jest brzydki zapach, ale to nie jest absolutnie to, co ja czułam wtedy. To nie jest to też, na co ja liczyłam. To jest ładny zapach. To jest zapach projektujący. To nie jest słodka tuberoza, to jest zapach kwiatowy, biało-kwiatowy. To jest, no, nie wiem jak to opisać. No, jeżeli znacie zapachy tuberozowe, biało-kwiatowe, no to domyślicie się, jak on może pachnieć, bo on po prostu pachnie tą tuberozą. I nie wiem, gdzie mi teraz tak totalnie umknęła ta pudrowość tego ciasta i ta śliwka pieczona. Nie rozumiem tego. Naprawdę jestem w totalnym szoku, że zamówiłam zapach, który już teraz, ja go będę używała, ale nie porywa mnie i w ogóle nie czuję tego, co czułam na nadgarstku. Mam takie teraz podejrzenie, że ja wtedy testowałam też inne zapachy, zaaplikowałam to na któryś z zapachów. Nie wiedziałam, że już tam było. Myślałam, że to jest wolna część ręki. I tak sobie myślę, że na coś zaaplikowałam i one poszły w komitywę i poczułam coś tak pięknego. Czyli jakby nastąpił jakiś layering. No i teraz nie wiem, myślę, że po prostu będę je łączyła z czymś. I tak najbliżej jest mi do Franceski Bianchi. Chciałabym to połączyć ze Sticky Fingers, bo nie wiem dlaczego, ale mam takie przeświadczenie, że one po prostu zagrają ze sobą jak mało co. I tak chyba zrobię. Oprócz tego nie podobają mi się te buteleczki. Kupiłam dlatego, że tak mnie zachwycił zapach. No ale widzicie, jest jak jest. Generalnie ja nie mam czym się tu niebywale zachwycać. Mainstream mnie już nie zachwyca. To są zapachy poprawne do używania codziennego i naprawdę potrafią zrobić dzień, być bardzo miłe. Dzisiaj się nie miałam czym tak niezwykle zachwycać, ale wszystko przed nami, jeszcze rok dopiero się zaczyna. Na pewno wyjdą jeszcze jakieś perełki. Zawsze coś w tym mainstreamie jest, co troszkę ten świat na nowo odkryje, jak na przykład Barenia. Są zapachy, które potrafią utkwić nam w pamięci, które potrafią zrewolucjonizować. Ja miałam też, słuchajcie, przetestować Narciso Rodrigueza, ten najnowszy, natomiast obecnie nie mogę nigdzie dorwać żadnej próbki, więc jak mi się uda, to go przetestuję i Wam o nim poopowiadam, a jak nie, no to potestuję co innego. Zobaczymy, co nam przyniosą tygodnie, jakie nowe zapachy. Cały czas coś wychodzi, słuchajcie, jest tego multum. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Buziaczki, pa, pa!